Leży Robek. Za błędy płaci się srogo. No chłopcy do góry. Robek lubi kłamać, ale taką trzaskę można w lesie zapalić. Idziemy. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, zapraszam Was serdecznie na 30. edycję targów Agrotech w Kielcach, które odbędą się dnia 14-16 marzec. Będziecie się mogli ze mną spotkać dnia 16 marca w niedzielę o godzinie 10:30. Do zobaczenia, zapraszam. Idziemy do lasu, a pogoda nam sprzyja, jest piękna pogoda. Będziemy testować nową piłę. Jestem ciekawy, jak pracują piły Sztyla. I właśnie mam tu dzisiaj nową piłę do przetestowania. A pogoda dziś jest, jak już powiedziałem, wprost wymarzona. Trochę pada, to dosłownie mrzawka. On się nazywa, zaraz powiem jak. Heros, ty mnie znasz, Heros. Ty znasz mnie, w lesie wczoraj ze mną byłeś. Bądź grzeczny, zostań, bo w lesie wezmę i wypędzę cię z lasu. Bo on nie może w lesie być grzeczny, bo nie spadło na niego. Nie wolno. Heros! No co, będę piłował i będę na niego uważał. Wziąłem cieniutką witeczkę, taką świszczącą w powietrzu. I pogonię go witeczką. O! Zawrócił się i nie rady pomaszerował do domu. Bo pan Krzysiek powiedział, że on ma zakaz wstępu do lasu. No bo wiadomo, jak w lesie ścina się drzewa, to jest niebezpiecznie, prawda? Żeby gdzieś tam nie trafił. Ale dzisiaj droga jest dobra. Kurde, nogi uciekają po błocie. Teraz w pole idziemy na prosto. Musimy tu powoli przejść. Wróć, Heros. Łobuzie, no nic, idziemy, ja wezmę w lesie witkę i go wypędzę. Bo inaczej tam krzyk nie pomoże. Witeczko trzeba. Idziemy. No tu drewno jest wyrobione. Kurczę, jakieś to zrobiło błoto. Coś strasznego. Cóż, trzeba dać się na drugą stronę. Nie ma rady. Jak to strasznie puściło. Aby do lasu. Idzie i mruczy, no. Zaraz witeczkę znajdziemy na ciebie. Musi być cienka i świszcząca. Ciepło się zrobiło. Dobrze, że przestało padać w miarę, tylko ta mgła wisi. Co tam gryziesz, Heros? Muszę ciut podciągnąć łańcuch, ciut. No. To jest bardzo czuła regulacja tutaj jest. O, żeby się nie zgubił. Najlepszy wskaźnik, widać, błyszczy się. O, siekiera, przydatna rzecz. Schować to do torby, żeby nie zaśmiecać lasu. Czyli plastik chowamy do torby i wrócił do domu, do śmieci. No cóż, tu piła, łańcuch sprawdzony, dokręcony. No będziemy testować nową piłę. To jest pilarka Sztyl 251. Jak ona się sprawuje, zobaczymy. Lubię tego łobuza, ale muszę go wypędzić z lasu, bo gdzie ścinam drzewa, to jest niebezpiecznie po prostu, żeby gdzieś tam się nie trafił. A cóż to jeszcze za ulotka o rękawicach? O, jeszcze lepiej. Jaka to piękna reklama wszędzie jest. No to też trzeba schować do śmieci. Czyli rękawice z reklamą, dobrze. Wszędzie są reklamy. Gra. Heros, ty łobuzie. Widzisz?
Widzisz, mam witeczkę, lubię ciebie, ale chodź tu do domu, chodź tu. Drodzy internauci, przez 33 lata przepracowałem pilarką Husqvarna 242. Bardzo dobrze mi się sprawowało, naprawdę bardzo dobrze. No ale czas robi swoje, no. Uważam że się już wysłużyła. Można będzie jeszcze tam oddać ją do dobrego fachowca, żeby jeszcze sprawdził, czy jeszcze warto by było coś tam w niej poprawić. No i postanowiłem przetestować. Przyglądałem się, tu pilarze w lesie robili sztylami. Podobno to są też bardzo dobre piły i postanowiłem kupić i przetestować. No i mam taką piłę i będziemy robić test. Wygląda, że wszystko jest dobrze. Może łańcuch jest za mocno napięty. Podejrzewam, że może tak. Tu powinna być na drewnie kropelka oleju, gdzie ona stoi. Bo to jest normalne. To jest obieg otwarty i ten olej tam jak się postawi piłę, to skapnąć. A ja w międzyczasie po prostu tu okrzeszę. Tu jest trochę do zabrania, bo ja chcę tego suchara przewrócić. Bo on jest do niczego niepotrzebny, prawda? Ma urwany wierzch, no jest, trzeba go sprzątnąć. Mokre drzewa, szkoda nowych rękawic. Widocznie Heros wykapował, że ja biorę rózgę, to trzeba się zbierać do domu, bo będzie święcenie. A to lekarstwo pomogło wczoraj, tylko było tak. O takie coś i działo na pieska. Piesek poszedł. Dobra. To jest młody pies. On ma dopiero chyba 5 miesięcy. Kupił go 8-tygodniowego. To jest owczarek środkowoazjatycki. Bardzo ładny pies się zapowiada. Ja to bardzo lubię, jak takie drewno jest gładkie, dlatego że ono wtedy idzie na krajzę i nie kaleczy ubrania, nie szarpie. Ja się wychowałem w lesie. Nakaz był, gdzie zręby szły, to taka drobna gałęź musiała być opał wyrobiony, grubszy miała być zebrany na opał, a te wszystkie drobiazgi to na ogniska, między drzewami gdzieś, no zresztą były zręby całkowite, że na przykład wycinano hektar czy 2 hektary działkę lasu, jak to się mówi, w pień. Pilarze tylko ścinali drewno, bo na zrębie była jedna, maks 2 piły, resztę przychodzili rolnicy ze wsi. Pan leśniczy wyznaczał działkę, tu od tego do tego miejsca, od tego do tego pnia jest twoja działka. W tym kwadracie czy prostokącie wyrabiasz opał, zabierasz opał, a gałęzie, kolego, masz spalić. Lasy są biedne. Ile stoi suchych drzew? Proszę zobaczyć. Suchar. Pójdziemy tu. Tam stoi suchar. Tu stoi suchar. Proszę. Tam leży powalony suchar. Ten, o co tu stoi przy drodze, prawda? No suchy, no cóż. Wchodzi kornik, drukarz, zje miazgę. Tu wejdziemy, o jeszcze w ten nieprzycięty, bo tu jeszcze gospodarz będzie wycinał tylko te suchary, tylko że po prostu teraz no, pogoda się trochę załamała, oni nie mogą zrywać, bo oni na bieżąco zrywają to drewno. Zrywają dłużyce, zrywają żerdzie po prostu, bo tam żerdzie będą potrzebne w gospodarstwie, no a my tu wyrabiamy sobie opał i przy okazji, no i pomagamy trochę. Proszę tam, o, lupnąć kamerą na te drzewa. To łoś koruje zdrowe świerki, obdziera skory, obżera, czyści rogi. No i takie drzewka, cóż jak tam stoją, cóż jego za żybot. Ono usycha. W dużo miejscach właśnie widziałem też świerki takie mocno ogryzione przez łosie. Ja nie tęsknię za komuną, bo komuna to był wypaczony, zły ustrój, ale porządek w lasach był naprawdę. Naprawdę był porządek. I starczał taki na wysokość gdzieś 3,5, może do 4 metrów, strzelał w górę, lekko odchylony był. No i myślę, cóż, no po co on ma tu wisieć ten suchy? Podetnę go piło, prawda? Podciąłem go z dołu, sięgnąłem, byłem tutaj. On wisiał jeszcze na tych włóknach.
I powiem internautom, zrobiłem straszny błąd. Trzeba było wziąć kawałek żertki, no chociażby, o, pokażę, o co tu chodzi. Zrobiłem błąd, tyle lat robię w lesie, oberwałem zdrowo, aż upadłem na plecy. Już teraz nie czuję, tylko lekki jakiś tam, ale przez parę dni, szczególnie na drugi dzień, byłem niepełnosprawny, jeszcze poszedłem tam trochę do obrządków. Nawet do lasu przyszłem. Ale już w poniedziałek do lasu nie poszłem, bo tak mi bolało strasznie. Wisiał na tych włóknach, są jeszcze te włókna znaczne. I trzeba było przyjść, on był lekko pochylony tak, ale wyglądało na to, że on pójdzie tu. A on złapał tam gdzieś wyżej jakiegoś, którego lecą tu trącił, o tam gdzieś taki sędzik był. Trzeba było zrobić mu w ten sposób, o, stanąć bezpiecznie i proszę Państwa, fuk! I bym go zbił. Jeszcze raz mogę pokazać. Zamierzyć się i on by odleciał. A ja przyszłem niewiele myśląc z piłą, tyk dotknąłem, a on między moje ręce i to podniesiono piłę dostałem tutaj. W pierś, no i cóż, proszę Państwa, leży Romek. Jaki głupi. Wstałem, o kurde, boli. No ale cóż, za błędy płaci się srogo. Syn kupił mi maść, no i cóż, nasmarowałem się. Przeszło, ale mam nauczkę. A zdawało się, no co tam, przecież on jest pochylony, prawda? A tam taka głupia gałązka mnie zgubiła, po której on ześliznął się na mnie. No niestety. Także trzeba było go po prostu utrącić, a nie bawić się tam jak piłę odstawić. No pile się nic nie stało, tylko mnie się stało. Oberwałem. No chłopcy do góry. Ej. Idziemy. Poszli chłopcy. Trzeba uważać, bo gałęzie są śliskie, mokre i można się przejechać. Hop! Słuchaj, aż dzwoni, prawda? To znaczy, że jeszcze jest i zdrowe jest. Ej. Ładnie. O, jak tu ładnie dopasował się. Prawda? Trzyma. Siekiera to przydatna rzecz, no nie? Nie trzeba się schylać, cyki już. A szczególnie ta zaklinacza. No i mamy tu zerwane, tak to się nazywa, zrywka. Chociaż na plecach, ale zrywka. Nie bikiem, nie traktorem, ale na plecach, ale zrywka. Zrywka. Dobrze. O. Tak się nosi pięknie. Boda rywalska, cyk i się poszło. Dobra, teraz się weźmiemy za tego sucharka. Ten suchy świerk poleci tam, bo on jest lekko pochylony jak w tamtą stronę, jak widać. No i ma tu tych gałęzi suchych, także normalne, że tam bez żadnych problemów on poleci tam w tamtą stronę. Mam pęknięty palec. No nic, ale muszę się z tym uporać. I trochę go popuścimy. Po prostu trochę go popuścimy. Może jest za ciasno, trochę zobaczymy. Dobra, jest dokręcone. Dobra, idziemy do tego suchego. Poleci tam, tu, bo pójdzie tam. Bo mocno spóźniały.
zakleszczyło. To nic. Do kata. Bo to śliskie, jak można się przejechać. Okej. Chodzi. Nie mam zastrzeżeń, jak brzytewka. Good. Nie, to good to nie, źle mówię. Okej. Nie lubię niemieckiego. Okej, a po polsku to tak by było. Szafa gra. Pracuje się ją bardzo dobrze, bo ja już troszeczkę ją porobiłem, oczywiście. Ja już się troszeczkę popracowałem, parę godzin wcześniej, nim się kamera pojawiła, ale dosłownie parę godzin, parę zbiorniczków. Pierwsze było dotarcie, więc tak, obcinałem gałęzie takie, żeby piły nie przesilać. Brałem, okrzesywałem jakiegoś tam przyciętego, niegrubego, jak to się mówi, grubą metrówkę, a piła sobie chodziła gdzieś tam na gałęziach, żeby nie na ziemi, sobie pracowała na wolnych obrotach. No i tak 2-3 zbiorniczki gdzieś to tak ostrożnie, jak to się mówi, bez przyciążania. Chociaż mówię, że teraz się nie dociera, ale ja trzymam się starej zasady, jednak nowy sprzęt, to trzeba z nim ostrożnie po prostu. Trzeba pamiętać, żeby nie przesilić. No i teraz już jak widać, no piła chodzi ok. Dobrze się nią pracuje. Nie czuje się drgań, bo ma dobre amortyzatory. Tutaj widzę, tu są widoczne te amortyzatory. Tu jest amortyzator. No i drugi gdzieś musi być tam. Czego nie widać? O, tu jest. Tu jest. Bo tu jest główna rączka, tu jest gaz, tu jest sterowanie piły. No i na pewno tylko nie jeden, może jeszcze, bo nie wiem dokładnie ile tu jest, ja jej nie rozbierałem. Także na zewnątrz widzę tutaj 2 amortyzatory. Nie. Jest trzeci, tu jest. Tu raz. 2. No i 3. Jak widać, jak piła pracuje, prawda? Widać, o, odchodzi. Rączka odchodzi, czyli nie czuje się drgań. No jest lżejsza od huskwarny, bo ona, o ile się nie mylę, huskwarna z pełnym zbiorniczkiem paliwa i z olejem, to ważyła, gotowa do pracy, ważyła bodajże 6,5 kg. No ta waży podobno tam coś 4,5. Także jest lżejsza, fajnie się ją robi. No ma dobre obroty. Ona ma podobno 3 konie, także to nie jest mało. Łańcuch nowy, wiadomo, ostry. Fajnie, fajnie. Również się w wyglądzie huskwarna bardziej tu jest jakby płaska. Tutaj, tu. Tam trochę wyższą, tutaj ma tą osłonę, tutaj, no nie? Na filtrze, bo tam jest, tu są 3 wkręty, pod spodem jest filtr powietrza. Od czasu, po dniu pracy należy po prostu zdjąć osłonę, filtr powietrza, odkręcić, przedmuchać. A jeżeli jest mocno brudny, to nawet jest wskazane przemyć. Ja stosuję taką zasadę, że w czystej benzynie, w maleńkiej jakiejś miseczce, trochę benzyny, przepłukać ją czystą benzyną, powiesić, wysuszyć, albo lekko dmuchnąć na odległość sprężarką, co jest absolutną bzdurą, bo mówię, nie wolno, bo sprężarka poprzebija filtr. Nieprawda jest. Z dużej odległości moja sprężarka bije do 8 barów. Kiedyś pan taki tam we wsi był, zebrał nas, żeby tak rolników zapoznać, jak to się obchodzić z piłą, tego no ja tam trafiłem posłuchać. Powiedziałem, że czyste sprężarko. Wszyscy mnie skrzyczeli, myśleli, źle, poprzebijasz, guzik, prawda? Wziąć filtr na odległość, z takiej odległości trzymam go tutaj, nawet porządnie w 2 palcach, żeby strumień, i z takiej odległości sprężarkę elegancko wydmucham. Resztki tego paliwa nie myję w płynie do naczyń, jak to mówią. Nie, absolutnie. Najlepiej czysta benzyna. Przepłukać, dmuchnąć albo powiesić, że wyschła. Czyściutki, ładnie. 30 parę lat pracowałem huskwarną, ani razu nie zmieniłem filtra powietrza. To znaczy, że się obchodziłem z nią dobrze.
i obalam wszelkie teorie tych panów, co pan w garniturze ładnie opowiadał, ale chyba w rękach pił w lesie to on nie miał. Jakby do lasu poszedł, to pewnie drzewo by mu na główkę spadło. Taka jest mądrość tych panów w garniturach. Oj, jaki był mądry, jak wszystko wiedział. No niestety. 30 parę lat przepracowałem. Nie pracowałem zawodowo, no ale zużyłem piłę, no to chyba coś tam w lesie tego drzewa kupę lat się drewnem pali. A jeszcze ciekawiej powiem, że chodziłem do lasu na zręby, gdzie na zrębie była jedna piła. Szedł zrąb całkowity, kilka hektarów i pilarz tylko ścinał sztuki. Tam był starodrzew, to były stare sosny, które miały wielkie korony. O, coś tak jak ta, co tam konar ten, co mi poleciał na mnie. Jeszcze wyższe sosny były po 30 parę metrów, takie grube u góry korona i na koronie takie konary, jak świerki też były bardzo duże, większe niż ten, co tam stoi. Przewracał te drzewa po kolei, a każdy rolnik miał wyznaczoną działkę i rolnicy szli z siekierami i twoja moja i taty pomagałem piłować. Także ja zacząłem twoja moja. Nie huskwarną, nie jakimś tam sztylem czy dalpimo, bo wtedy nie było huskwarny, u nas wtedy były dalpimy. Robione były na licencji huskwarny. I pamiętam, jak dziś na zrębie była jedna piła, a resztę rolnicy twoja moja i siekierki. I las był czyściutki. Byli ludzie do pracy po prostu, byli ludzie chętni. Przychodzili ze wsi, brali działki, wyrabiali sobie opał i wszystko. Las zostawał czyściutki. No także teorię panów w garniturach chciałbym troszeczkę tu obalić. Nie wszystko wiedzą o piłach, nie wszystko. Praktyka więcej znaczy, mój teść tak świętej pamięci mówił, niż nauka z książki. Praktyka więcej znaczy. Człowiek więcej się nauczy, jak chce się uczyć. Posłucha kogoś, zobaczy, jak ktoś coś robi, tam gdzieś trochę przeczyta, ale jakby tylko miał czytać książkę i iść do pracy, to niestety bez praktyki daleko, jak to się mówi, daleko nie zajedzie. Trzeba po prostu wiedzieć to tak jak wszystko. Cóż opowiadać o siekierach, dobrych czy złych i co by człowiek wiedział, na przykład czytając książki o siekierach, jakby siekiery nie miał w ręku i w lesie siekierą nie nauczył się pracować, no nic by nie wiedział. Jest niebezpieczeństwo, że sobie obciąłby nogę albo rękę. Cóż. Także sztyla oceniam dobrze. Ładnie. Nie mam zastrzeżeń. No jest gwarancja, jest wiadomo. Jest normalny łańcuch. Prowadnik ma 1,6, to jest ten łańcuch mocniejszy. To jest mocniejszy łańcuch, bo te piły idą też z łańcuchem, gdzie prowadnik jest, wtedy prowadnica jest trochę cieńsza, bo prowadnik jest 1,3. Ja tu sobie zażyczyłem, żeby prowadnica była z prowadnikiem 1,6, to te łańcuchy są po prostu mocniejsze. No i kupiłem jeszcze łańcuch zapasowy. Części są łatwo dostępne, bo tu w pobliskim mieście jest serwis, jest sklep, który po prostu części ma, jak to się mówi, na półce. Co trzeba, to się wejdzie, jest. Tu za wiele nie pokazałem, bo widzieliście, ona tak, to od razu na pewno internauci założyli, że ściąłem ją bardzo w moment, bo zobaczcie, ona przy pniu od ziemi jest więcej wilgoci, więc pień próchno, prawda? Próchno. Dziw, że ona stała, że jeszcze wiatr jej nie był, ale tak, nie wywali jej wiatr, bo ona miała suche gałęzi, nie było, jak to się mówi, żagla, nie miały czym przywrócić. Ona jest tu przypruchniała, prawda? Tu siekiera wpada. Nawet, a już tu jest zdrowa, zobaczcie. Na wysokości ja ucinam na metr gdzieś 25, tam, no moja miarka, zobaczcie. Tu już jest zdrowa. Prawda? Obuszek siekiery dzwoni. Jak przetestować piłę? No cóż, nie będę tu się mądrzył. No trzeba wziąć i pracować po prostu ją. Wyciąć klina, tu nawet tego klina to się moment wycięło, tylko zostały tam tyle tego, bo to próchno praktycznie. Zatknąłem się piło z jednej i z drugiej strony i to poleciało, bo no, gdyby była sztuka zdrowa, no to wiadomo, że wtedy piła ma co robić, bo prędzej tnie się takie próchno niż zdrowe drewno. O, pójdzie, dobra, to ja podrzucę tego.
Dobrze jest. To się tym posłużymy, wtedy odetniemy. Bo nie należy ciąć po ziemi. Bo ziemia to jest zabójstwo, dlatego łańcuch jest dobry, ale nie do cięcia po ziemi. Do cięcia po takich przykarczach, gdzie jest trochę piachu, to jest taki łańcuch, który ma dłutka z węglikiem spiekanym tak zwanym. I tamten jest odporny. Uwaga, 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 uwaga. Dobra, będzie czym podłożyć. Gra muzyka. Jak tu przetnę, wtedy go podważę i tam go jeszcze, tu go odetnę od korzenia. On tu strasznie ziemią jest zarośnięty. Po prostu skarcza na świerk. Świerk pospolity. Bez bajek. No i cóż, jeszcze pokażę, jak się sęki ścina. Najlepiej jak się dochodzi do drzewa, które mamy zwalić, na przykład jak tego suchara, co tam stoi, to sęki podciąć od dołu, wszystkie kolejno, żeby nie przeszkadzały przy operacji ścinania, bo to by było wręcz takie no niebezpieczne, no nie? Bo te sęki są bardzo twarde, bardzo ostre. Mogliby zdjąć beret z głowy. Głowa by została, ale beret by zdjęły. A można i po oczach dostać, i po uszach. To boli po uszach, a jeszcze gorzej jak sęk w oko. O, jeszcze gorzej. O, to można ściąć też, tylko obić ziemi. Kiedyś babcie przychodziły do lasu, takie jak moja babcia. I mówiły, wiesz, jak zobaczysz w lesie taki karcz świerkowy przewrócony, to weź go opukaj obuszkiem siekiery, ładnie, a szczególnie jak sosna gdzieś była, to się rzadko zdarza, bo sosna raczej ma głęboko korzeń i ciężko jest znaleźć w lesie sosnę, ale świerkowy korzeń też, on ma dużo, zawiera terpentyny z ziemi, jak deszcz go umyje, ściąć go, bardzo dobra rozpałka. Taka szczególnie, mówię sosnowy, jak gdzieś się trafi wywrócony. To ma tyle żywicy, że to się pali od zapałki. Taka zasada, wie pan, że jak jest żywiczny i suchy, to normalnie od zapałki. Takie grube drzazgi sosnowe to normalnie kłaść do pieca zapałkę i od zapałki się pali, bo żywica po prostu. Pali się aż skwierczy. O, tu jakiś był, ale nie, to świerkowy. Ale można zobaczyć ciekawie, jak go rozłupie, jak on w środku jest. To była gałąź, akurat ta nie ma za dużo żywicy. Jakiś był, no wiadomo, no są bardziej żywiczne. Tu się za bardzo nie czuje tej żywicy, ale nieraz jest tak, że jak się ścinało takie suche świerki, czy takie wiatrołoby, to takim grubym drzewie, jak coś ścieliśmy, ale grubszym, to normalnie w środku były kawałki żywicy wielkości łyżki stołowej dosłownie. Tamten, co ściąłem, tam, co z sosny, ten, co uderzył, o! Tamten, to mogę pójść tam, pójdziemy, to pokażę. Bo ja wiem, gdzie on leży na stosie. To tamten właśnie od zapałki będzie się palił. Bo tam jest sama żywica. O, od pierwszego i pali. Nie, tak samo jak tam. Nie ma żywicy. No jeszcze środek jeszcze zdrowy, trochę jeszcze spali się. No trochę opału przysposobiłem. Ten oddział może być ciężki, bo on wody nałapał. Trochę waży. Próżno łapie wodę. I wtedy jest ciężkie. Może tam dużo nie waży. Może koło 40 kg może ważyć. Może źle. Nie wiem, trudno określić tam. Ale 30 parę, 40 może ważyć. Może. Jeszcze powiem panu, zdrowe drewno nie chłonie tak wody jak próchno. Próchno bierze wodę jak gąbka. No i wtedy dopiero jest ciężkie.
Po prostu wrosło w ziemię, no nie? Został dołek. Za długo leżało. A tu żywicy było. Tu było. O, był zakaleczony i tu żywica ciekła. Inne drzewo padające musiało go zakaleczyć albo jakiś zwierz go obgryzł. Z tej kory aż woda tryska mi po nosie. Fu. Dobra. Dobra, będzie szpara, to będzie przewiew powietrza. Tu jeszcze mam roboty na dobrych parę dni, prawda? Zobaczy pan, jakie dziury po korniku są. Ślady normalnie żarło go. O! Proszę, raz, dwa. Tu wszędzie wędrował. Tu tak widać, że on tu żerował, bo to, o, jak ja tu wyraźnie, zobaczy pan tutaj, jak tu wyraźnie on... Drukarz, bo drukuje takie, prawda? Takie wzorki drukuje. Idzie, żre i o, proszę. I nie jest ono już też w środku, jest żarte. Nie dzwoni. Prawda? Nie dzwoni. Po prostu dość na dziś, zabierać ekwipunek i wędrować. Dobra? W miarę. Cięty jest tam na stosie, tam w dole. Tam. Ja go pokażę, tego odciętego. Nawet jest ten skosiak ucięty, który mnie uderzył. Pokażę internautom, że ja po co będę kłamał, jak to naprawdę się zdarzyło. Nie ma czym się chwalić, bo oberwałem nieźle. I najgorzej było chyba bodajże na trzeci dzień po uderzeniu. Bo jakoś w niedzielę to było jeszcze tako, ale w poniedziałek to było źle. Po prostu źle. Czułem, że mnie boli. No już miałem maść. Zacząłem się smarować maścią taką. No i ta maść przyniosła mi ulgę. O, gdzieś ptak się jakiś odzywa. Tak, drzewa wala się. Robić i robić. Porządek. Proszę. To miało ładnych parę metrów długości i mnie tutaj z góry ładnie się dostało. I teraz tak. No on jest mocno żywiczny. Pokazać to, no prosta sprawa. Uszczepać drzazgę. O, pachnie ładnie żywicą. Można próbować zapalić. Pali. No żarzy się, no nie? A może pan podtrzyma, a ja się tu... No. To teraz to zgadnie Romku. O! Trzeba nagrać. Prawdę internaut mówiłem, prawda? Romek lubi kłamać, ale taką trzaskę można w lesie zapalić. I ogień ładnie, patrzcie, jak idzie do góry. I cóż nie zapaliłbym ogniska? Śpiewająco. Wchuchnął, dmuchnął, drugą zapałkę przyłożył i pali się. No wiatr to zgasił. Ale najważniejsze pokazaliśmy, no nie? Pali się? Pali się. Ja te trzaski zabiorę do domu, oczywiście. Niech one leżą tu za stosem. To wie pan, nie zmarnuje ani jednej. To kiedyś żona jednego pana leśniczego mówiła tak, to jest szczypa. Ja mówię, co to jest ta szczypa? Szczypa to znaczy właśnie taka smolna, sosnowa, po naszemu mówiła smolna, po naszemu to żywiczna, taka trzaska, to szczypa. Czyli brała takie konary, szczepała sikierką na cienkie, suszyła na piecu i wtedy mówi, jestem pani, bo zapałkę przykładam, pyk i piec się pali. No, starzy ludzie byli praktyczni, nie? Nie leli do pieca rozpałki z butelki, jak dzisiaj. Rozpałka w butelkach, w biedronkach. Kto to widział? Kto to słyszał? Jest, dobra, idziemy. Siekierka jest, piłeczka jest, idziemy. Dziękować Panu Bogu za dobry dzień. Że nie padało, że Pan Bóg dał nam coś tam w tym lesie zrobić, trochę ogarnąć. Jest tu z tej strony podpisany jest, tu jest R wyryte piłą. Bo on dla mnie niepotrzebny, ten pijaczek. Jest R na pniaku? Jest. A niech go ktoś spróbuje ruszyć. To ja mu pokażę. Dlaczego pan ten kwiatek? Ach, mam z niego jedną zabawkę zrobić. Tylko muszę go zabrać, zwieźć do domu.
Drodzy internauci, to jest siekiera mojego projektu, odkuta przez dębową kuźnię. Możecie ją nabyć w internecie. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Malewicza, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego. I dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.